Siemanko, dzisiaj kącik techniczny i mamy tutaj takie urządzenie do przetestowania. Już Wam pokazuję, co to jest. Przenośne urządzenie grzewcze, zasilane dieslem. Proszę bardzo. Firma High Calorie. Coś takiego. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Blaze Core. Proponują zastosowanie w SUV-ach, w kamperach, w samochodach elektrycznych. W samochodach elektrycznych, no ciekawe, żeby nie zużywać energii elektrycznej do ogrzewania pojazdu. Traktory, jakieś pomieszczenia i różnego rodzaju maści dziwne pojazdy rekreacyjno-kamperowe. A my gdzie tego możemy to wytestować? Możemy to wytestować tu w chłodnym kamperze, który teraz stoi właśnie na podwórku. Mamy w nim 6,5 stopnia. Możemy spróbować jakoś nagrzać to pomieszczenie poprzez garaż może jakoś. Nie będzie to idealnie zrobione, bo ja nie będę wywiercał jakichś dziur w podłodze, żeby wyprowadzić rurę spalinową, bo zapewne taką trzeba będzie wyprowadzić. Natomiast możemy to zrobić przy otwartym garażu i zobaczymy, jak to będzie dmuchać. Więc zaczynamy od rozpakowania tej paki. Mamy taki tu wyświetlacz. Mamy pilota. Jakieś podstawowe funkcje on-off. I tu pewnie zwiększanie mocy i zmniejszanie mocy. Zobaczmy, co mamy w tym pudełku jeszcze dodatkowym. Co my tu mamy? Rurę do spalin. Zasilacz 230 V. Może być to zasilane też z 12 V. Zapewne. Chociaż nie widzę tutaj, gdzie by można było podłączyć to zasilanie. No ale to zaraz na spokojnie. Tłumik. Tu jest rura doprowadzająca ciepło. A co my tu jeszcze mamy? To jest z wentylatorem, czy mi się wydaje? Co to jest? Co to za kable są tu dodatkowe jeszcze? Jest tu kabel zasilający na 12 V, a to jest przedłużenie tych kabli do tego wyświetlacza. Można sobie po prostu to zamontować, tak jakbyśmy montowali to w tym kamperze, to montujemy to w garażu, a kablem tym przeciągamy sobie ten wyświetlacz tutaj do środka, żeby można było sobie sterować i odczytywać parametry pracy. Zmyślne. Ale to wszystko jest na trytytki pospinane. Zaraz to rozblokuję i pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. Tu jeszcze coś w środku mamy. Oj! To jest, nie wiem co to jest. Zasys zimnego powietrza, czyli świeżego powietrza chyba. Rura kątowa do odprowadzenia spalin. Spiro do doprowadzenia ciepła do pomieszczenia. Czyli komplet taki jest. Patrzcie. Także od producenta dostajecie urządzenie,
komponenty do podłączenia rury spalinowej, rury zasysu powietrza, rurę Spiro do wyprowadzenia ciepłego powietrza, tłumik. No tu jest ta końcówka do mocowania wlotu powietrza, pilot, kable przedłużające wyświetlacz i kabel zasilający na 12V. Odwróciłem to urządzenie do góry nogami i tu mamy dwie rury. Tu jest strzałka, więc tu jest zasys chyba powietrza, a tu jest wyprowadzenie spalin. Więc musimy tu podłączyć teraz te węże, kolanko i tą rurę spalinową. No to co, mamy tak, rurę zasysającą powietrze, rurę wydechową z tłumikiem mamy zamontowaną. Przejdziemy może teraz na dwór, zatankujemy zbiornik. Podłączymy się do sieci i spróbujemy uruchomić to urządzenie. Mamy już tu ropę, no i tankujemy do tego urządzenia. Doblałem około, patrzcie tutaj na tej podziałce, 2 litry jest olane. Zobaczymy, jak to konsumuje tą ropę. To zaimprowizujmy teraz tutaj takie ogrzewanie. Wstawimy to tutaj do garażu. Garaż jest zapełniony bambetlami, bo jesteśmy po powrocie z gór. I spróbujemy tą rurę jakoś puścić tutaj może przez otwarte drzwi od garażu. No bo tędy to nie bardzo, bo to będzie leciało do szafy. Chociażby było dobrze, no ale... O, najlepiej to by było dopiąć się do tej rury ogrzewania tutaj. No, co nie jest głupie. To wprowadzimy to ciepło przez szafę jednak. O. Coś tutaj już wyświetla. Tak, mamy na wyświetlaczu już coś. I teraz przytrzymamy power. I ruszyło. Poczekajmy chwilę, aż się rozgrzeje. To ustawiliśmy ją na maksa. Mamy za 6 minut 15. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Pilot coś zmienia? Nie grze. Pilot ładnie działa, widzicie? Dobra, zamykamy to, żeby trochę tutaj było szczelniej. No to słuchajcie, w ciągu 5 minut podniosło temperaturę do 7,2, do 7 powiedzmy. Tą szafą, ale teraz musiałem niestety zdjąć to z tej gumy, bo zapomniałem, że przecież ten tłumik strasznie się nagrzewa. On się nagrzewa do jakichś, nie wiem, 100 stopni. Ta guma zaczęła się topić i teraz tu strasznie śmierdzi tą gumą. Ale
Gdy teraz jest tak to zainstalowane nawet, o, teraz się otworzył garaż, tu czuć miłe powietrze cieplutkie. Także trzeba to bardzo przemyśleć przy montażu, żeby te rury nie dotykały do żadnych łatwopalnych elementów. Ta rura spalinowa. To jest bardzo gorące. O, teraz nam dmucha w ogóle gdzieś od kampera. Czyli druciarstwa ciąg dalszy. Przedłużyłem to taką rurą. Naprawdę tutaj daje super ciepło. Zobaczmy, czy zmieniła się coś temperatura. 7,4. To co? Minęło pół godziny. I zobaczmy. No to patrzcie, jest 9, prawie 10 stopni tutaj w tym zakamarze. A wyciągnąłem sondę bliżej tam wylotu tego ciepłego powietrza, jest 13 stopni. Także to urządzenie nagrzałoby tą powierzchnię tutaj tego kamperka, myślę. Tylko po prostu musiało być profesjonalnie zamontowane. A zużycie? Tutaj raczej nic nie zeszło. Za krótko chodzi. W każdym bądź razie, żeby to dobrze funkcjonowało, to nie może być na takich patentach. Powinno być zamontowane na stałe, wyprowadzone rura spalin gdzieś pod kampera. Trzeba oczywiście pamiętać o odizolowaniu elementów łatwopalnych od tej rury. Zasys powietrza też. I wtedy na przykład wprowadzona tam w tą rurę ciepła. I super sprawa by była. Mogę wam tylko tak podpowiedzieć. Bo ja tego montować tutaj nie będę, gdyż mamy ogrzewanie gazowe, trumę, kombi. To nam wystarcza. Także co mogę powiedzieć? Urządzenie się sprawdza na pewno w jakichś małych garażach, w samochodach elektrycznych też może. Fajnie, że ma wbudowany ten bak, nie? Można nawet na stację podjechać i bezpośrednio z dystrybutora sobie zatankować, jak jest dostęp oczywiście.